Cześć, tu Justyna z Radia 1.7. Dzisiaj mam okazję rozmawiać z Mariuszem Dudą z Riverside. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry, cześć. A propos nadchodzącej trasy, bo jesteście już prawie w busie, już prawie jedziecie. Jakie emocje temu towarzyszą? Już przygotowania dopięte? Jesteśmy bardzo podekscytowani, bo mieliśmy dosyć długą przerwę ostatnio. Jesteśmy w tej trasie już od 2018 roku, więc to jest nasza najdłuższa trasa w ogóle w karierze, ale cieszymy się, że wielki finał będzie u nas niebawem. No na razie jeszcze się przygotowujemy, bo zmieniamy troszkę setlistę, pojawią się inne utwory, covery, ale jest ekscytacja i takie trochę przerażenie, bo jedziemy w różne miejsca teraz Europy też i mamy nadzieję, że mamy wystarczającą ilość maseczek tych takich, żeby nas nic nie zaatakowało. Co prawda Europy i Ameryki Południowej, do Azji się nie... Do Azji jeszcze właśnie na razie na szczęście nie, ale tak. Jest po drodze Ameryka Południowa nas czeka, więc zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że dojedziemy cali tutaj na te polskie koncerty ostatnie. My też mamy taką nadzieję. Trasa koncertowa to jest na pewno duże wyzwanie. Nieraz gracie kilka dni pod rząd w różnych miastach. Jak się w ogóle przygotować na coś takiego, tak i psychicznie i fizycznie, takiego wysiłku? Kondycyjnie chyba z biegiem lat jest gorzej, ale staramy się. Akurat tak się złożyło, że w zespole Riverside nie uprawiamy rock'n'rolla. Już nie, tak jak to się kiedyś działo po koncertach, więc staramy się dbać bardziej o jakość naszego występu, więc dbamy o dobry sen i o to, żeby się jakoś tam przynajmniej rozciągać przed koncertem, żeby się na tym koncercie nie połamać. Tutaj jest taka scena bardzo ładna obok nas, na której właśnie wystąpimy, z tego co dobrze pamiętam. Tak, już w 19 kwietniu. chyba. 18 kwietnia. Tak mi się wydaje, 18. 18 kwietnia, tak. Więc patrząc na to, jaka jest duża, wiem, że będę musiał się przed tym występem porozciągać trochę bardziej. A czy po tylu latach koncertowania w ogóle jest jeszcze jakiś taki stres przed wejściem na scenę? Czy to już raczej nie... Wiesz, ja mam zawsze stres, nie ukrywam, bo to jest taki trochę lęk przed tym, żeby dać dobry show. I denerwuję się tak trochę podświadomie, żeby to miało swój odpowiedni poziom. Przy czym na pewno jest to już mniejszy stres, kiedy jestem na scenie. Ten taki moment przed występem z reguły nic się u mnie nie zmienia, cały czas się denerwuję, przyznaję. Im więcej koncertów gram, tym mam większego stresa. Ale potem jakoś to przechodzi. Jak się ludzie pojawiają, zaczynają się śmiać, klaskać, jest interakcja, to stres przechodzi. A propos tej interakcji z publicznością, jakie są różnice między koncertami w Polsce a za granicą? Czy jest jakaś bariera językowa? Ja myślę, że główna różnica to jest taka, że tam, gdzie jest dużo słońca z reguły, to publiczność jest bardziej entuzjastyczna. Jak jesteśmy w takich miastach europejskich które widują po 10 koncertów dziennie, to ta publiczność jest, można powiedzieć, troszkę bardziej stonowana. Ale tak się złożyło, że nie wiem, na przykład Sztokholm, to tam Szwedzi przechodzą i słuchają nas, prawda? Ale jak gramy gdzieś w Chile albo na przykład w Portugalii czy w Hiszpanii, to tam jest krzyk, To jest piękne. Ale akurat tak się złożyło, że Riverside ma dosyć mocno publiczność taką, nazwałbym, wypośrodkowaną. Chodzi mi tylko o to, że oni się zachowują bardzo podobnie, bez względu na to, w jakim jesteśmy kraju. Jakoś tak oddziaływanie na naszą muzykę jest, oprócz tych różnic, można powiedzieć, czasami mniej lub bardziej entuzjastycznych, to jednak wciąż takie bardzo motywujące i bardzo na nas dobrze działające. Jeśli chodzi o takie wspomnienia z koncertów, jeśli zagrało się ich już tak dużo, to zakładam, że pewnie się już zlewają ze sobą, a są jakieś takie, które zapadły w pamięć i już stamtąd nie uciekną? Tak, pamiętam nasz pierwszy koncert w Turcji, kiedy trafiliśmy do klubu na około 100 osób. Nie było tam sceny.
taki kameralny. Kameralny koncercik, bo to był jeden z pierwszych koncertów, ale scena była wielkości chyba perkusji, więc nie mogliśmy się tam wszyscy zmieścić. I pamiętam, że przynieśliśmy takie 2 stoły obok siebie, takie stoły jadalne, duże, i na tych stołach zrobiliśmy taką scenę, gdzie mogłem stanąć ja i klawisze, i Michał z klawiszami. Dla Piotrka Grudzińskiego zabrakło miejsca, więc on grał na schodach, gdzieś tam obok. No a perkusja była na tej scenie. Więc to była tak scena, 2 stoły i schody. I graliśmy naprzeciwko baru, więc widzieliśmy swoje odbicia w lustrze, a tu pomiędzy tym barem było kilka osób, bo nie było miejsca. Wszyscy byli gdzieś z boku zupełnie i oglądali nasz koncert, więc nigdy tego nie zapomnę. No oczywiście pamiętam też koncert Woodstock, gdzie graliśmy dla bardzo dużej ilości osób. To było w 2011 roku, plus kilka takich klubowych koncertów, których się, mam nadzieję, zapomni niektóre, ale które będzie się też pamiętało. Bardzo intensywnym przeżyciem był na przykład koncert w warszawskiej Progresji, kiedy graliśmy koncert poświęcony pamięci Piotrka Grudzińskiego. Więc tam było bardzo, bardzo emocjonalnie. A jakieś wspomnienia związane z Krakowem? Czy na to musimy sobie jeszcze zapracować w kwietniu? Kraków to jest akurat tak specyficzne miasto, że wspomnienia zawsze wiążą się tylko i wyłącznie z tym takim najbardziej pozytywnym aspektem, bo pamiętam naszą pierwszą trasę, Progressive Tour to się nazywało chyba, 2004 rok. Wydaliśmy wtedy swój pierwszy album Out of Myself pod koniec 2003 roku i pojechaliśmy w naszą pierwszą trasę na wiosnę. I to była taka trasa, gdzie było na przykład po 30 osób gdzieś tam, tutaj przyszło 60, tutaj przyszło, nie wiem, 15, gdzieś w Tarnowie, gdzieś nie pamiętam dokładnie gdzie, ale gdzieś w Płocku, to chyba strzeliliśmy nawet remis, czyli było tyle samo osób, co na scenie. Ale przyjeżdżamy do Krakowa, a tam jest 300 osób, więc no to był szacun. To było coś takiego, że Kraków od razu u nas był na najwyżej. I teraz wiemy, że to jest jedno z tych miast, jeśli to nie jest to główne miasto, gdzie mamy zawsze największą publiczność i tą najbardziej oddaną. Myślę, że jest to trochę zasługa oczywiście tutaj ojca dyrektora, Rock Service FM bardzo nam zawsze kibicował i Piotr Kosiński i ta społeczność, która się wokół tej audycji Noc Muzycznych Pejzaży zawsze stworzyła, to było coś takiego, co zapoczątkowało trochę więcej tych naszych odbiorców niż w innych miejscach Polski. Ale dlatego do tej pory zawsze się cieszymy. Cieszymy się, że Klub Studio tak bardzo się ładnie rozbudował, bo dzięki temu możemy więcej osób na naszym koncercie gościć. My też się bardzo cieszymy. Myślę, że Kraków ogólnie lubi i koncerty, i cięższe granie. My tego ciężkiego grania teraz troszkę mniej, może zawsze tak troszkę sobie na płytach umieszczaliśmy, ale na koncertach z reguły zawsze staramy się być mocniej się prezentować niż na płytach, więc jest w tym rzeczywiście jakiś ciężar. Taką najświeższą nowością, jeśli chodzi o Riverside, jest informacja, że jest ponownie kwartetem. Tak. Dołączył do was Maciej Meller. Jakie są odczucia z tym związane? Jest jakiś taki... wiem, że znacie się z Maciejem nie od dziś, bo to nie jest krótka znajomość, ale... Z niejednego pieca chleb razem mieliśmy. To prawda, Maćka znamy się od 93 roku. Poznaliśmy się na gitariadzie w Aleksandrowie Kujawskim. On wtedy występował z zespołem Quidam, który był jeszcze pod nazwą Deep River, a ja miałem swój pierwszy zespół z Węgorzewa, który się nazywał Xanadu. I tam połączył nas ten rock progresywny, który teraz jest naszym brzemieniem. No i rzeczywiście cieszę się bardzo, że Maciej w końcu dołączył do naszego składu, bo Riverside zawsze było kwartetem. Zawsze w ten sposób przedstawialiśmy nasz zespół. Musiało stać się trio na czas tej płyty Wasteland, którą chcieliśmy wydać tak po prostu w składzie innym, ale uważaliśmy, że tego wymaga... chcieliśmy, żeby tak było. Chcieliśmy, żeby zespół wydał płytę Wasteland jako trio, ale
idzie nowa dekada, idą nowe koncerty, idzie nowa płyta, więc myślę, że trzeba byłoby powrócić do składu podstawowego. I Maciej, który do tej pory pełnił funkcję głównie gitarzysty koncertowego teraz, mam nadzieję, może się w końcu dobrze poczuć, będąc razem z nami w składzie jako pełnoprawny, oficjalny członek zespołu. Z tego co wiem, to ta wiadomość została bardzo dobrze przyjęta też przez fanów, więc czekaliśmy długo, żeby docisnąć tych fanów, żeby wszyscy fani już aż czekali na ten moment, kiedy oni w końcu przyjmą tego biednego Maćka do składu. Więc myślę, że tutaj udało mi się bardzo ładnie to wszystko wymyślić, bo nie żartuję. Oczywiście chodzi o to, że ten termin taki przygotowujący został praktycznie wydłużony do maksimum, więc myślę, że teraz chyba już każdy się cieszy z tego bardziej. Wspomniałeś o tym, że szykuje się nowa płyta. W kilku wywiadach wspomniałeś, że takim pierwszym etapem w tym procesie kreatywnym jest taki dobór kolorystyki albumu, takiej historii przewodniej. Czy coś już tam świta, czy to jest za wcześnie jeszcze, żeby w ogóle o tym mówić? Ja myślę, że na razie głównym nowym elementem na naszej nowej płycie będzie fakt, że będziemy ją tworzyć jako kwartet i będziemy ją tworzyć wspólnie w sali prób. To jest coś, co miało miejsce przy 4 pierwszych albumach, a potem w ostatniej dekadzie się zmieniło, bo przerzuciliśmy się bardziej do pracy w studiu. I tam można powiedzieć, że trochę więcej niż zazwyczaj wypływało ode mnie, mówiąc najskromniej. Więc nie chciałbym nagrywać kolejnego solowego albumu jako Riverside. Rozumiem. I mamy teraz pomysł, żeby przede wszystkim zmienić styl pracy i zmienić styl nagrań. I dzięki temu oczywiście idą za tym jakieś pomysły związane z tematem płyty. Mam takie pomysły. Kolorystyka się jeszcze kształtuje, tytuł płyty też. Na razie zaczynam od fragmentów, ale myślę, że to będzie, tak jak Wasteland mówił o przetrwaniu, to myślę, że teraz to będzie płyta o tożsamości. O próbie odnalezienia się w różnych aspektach, sytuacjach. A nawet myślę, że jedną z głównych inspiracji mógłby być fakt, że Riverside przez jednych postrzegany jest jako, powiedzmy, zespół, który gra w stylu Pink Floyd. Inni znowu lubią nas, ponieważ gramy piosenki, ballady. Inni znowu wciąż myślą, że gramy jakiś prog metal w stylu Dream Theater. Jesteśmy ciężko brzmimy, a jeszcze ktoś inny myśli zupełnie inaczej, więc to też jest jakaś taka inspiracja do tego, by zastanowić się, jak ludzie cię postrzegają, ile jest w tobie prawdy i myślę, że to będzie gdzieś takie główne ziarno, główna iskra, która rozwinie się na dalszy temat. Ale zanim ta płyta, to najpierw jeszcze musimy oczywiście zagrać koncerty i przede wszystkim zrobić sobie przerwę, żeby w spokoju nad tą płytą pracować. Więc. Wspomniałeś o tym, że macie to brzemię rocka czy metalu progresywnego. Nie będę pytać, z czym faktycznie się utożsamiacie, ale mam takie pytanie a propos tego, czy w ogóle uważasz, że ten taki podział i naklejanie etykietek na muzykę jest potrzebny, czy to jest taki wymysł i właśnie potem... Ja myślę, że jest potrzebny, bo ludzie jakoś muszą sobie te zespoły, takie ogromne ilości gdzieś tam szufladkować. To na pewno pomaga. Nie ukrywam, że moją ambicją jest, żeby Riverside kiedyś sam był sobie swoim własnym stylem. Z tym rockiem progresywnym to też jest tak, że wyrośliśmy z tego, więc ja się nie chcę absolutnie odcinać od tego i mówić, że to nieprawda. Więc my gramy rocka progresywnego, gramy art rock, w naszej muzyce są wszelkiego rodzaju elementy, które kojarzą się z taką muzyką, ale nie uważam, żebyśmy byli zespołem prog metalowym i nie uważam, żebyśmy akurat w naszej muzyce kładli nacisk na jakąś sferę techniczną, a niestety prog metal i te wszystkie takie rzeczy się z tym kojarzą. I bardzo wiele osób, widząc przy Riverside nazwy zespołów prog metalowych, typu, że jest to zespół, który brzmi jak zespół XYZ, źle sobie wyobraża naszą muzykę, więc tutaj jestem jakby przeciwny temu,
Poza tym, nie wiem, jak się spojrzy na Spotify, to najbardziej popularne utwory to są nasze ballady głównie, a nie jakieś tam techniczne wygibasy. Mhm. Natomiast gdzieś tam rzeczywiście jest pewna jakaś niesprawiedliwość, bo nawet wspomniany Spotify też ma swoje algorytmy. Jeżeli się pojawiasz w towarzystwie jakiegoś zespołu, to jest to dobierane na zasadzie też czasami takiej trochę niesprawiedliwej, bo jesteś wrzucany do tej samej szufladki, co zespół właśnie XYZ. Ale od czegoś trzeba zacząć na pewno. No, dla mnie takim wzorem do naśladowania i myślę, że takim przykładem tego, jak można wyjść poza schemat, jest zespół Depeche Mode, który kiedyś był po prostu jednym z zespołów grających muzykę elektroniczną, jakąś dyskotekową i tak dalej, a z biegiem lat narodziło się coś, co jest tak wyjątkowe, że ciężko powiedzieć, żeby zespół Depeche Mode należał do jakiegoś tam nurtu. Jest gatunkiem samym w sobie. Jeżeli na przykład spojrzy się, nie wiem, na zespoły post-rockowe, bo są takie zespoły, jest taki gatunek post-rock i jest mnóstwo zespołów. Ja osobiście nie odróżniam żadnego z tych zespołów. Dla mnie wszystkie zespoły brzmią identycznie. Czy jest to Mogwai, czy jest to zespół jakiś tam jeszcze inny, to dla mnie jest to samo. Więc dla mnie to jest taki przykład gatunku, który po prostu ma tylko różne jakieś zespoły. Więc to nie jest dla mnie wzór do naśladowania. Nie chciałbym być w jednym z trybików jakiegoś gatunku. I może to się bierze stąd. Nie wydaje mi się, żeby to było związane z jakąś arogancją czy z zarozumiałością. Wydaje mi się, że to jest chęć stworzenia jakiegoś swojego stylu. To jest dobra chęć. Chciałam jeszcze wrócić do fanów i właśnie do tego, jak jesteście postrzegani. A czy docierają do ciebie takie jakieś głosy? Bo dużo zespołów się z tym boryka, że kiedyś zagraliście inaczej, kiedyś było lepiej. Czy do ciebie też docierają takie jakieś pogłoski? Zawsze jest to samo. Ja wiem jedno, że nigdy nie jesteś w stanie zadowolić wszystkich. Ale jeżeli będziesz robił to, co robisz i będziesz w tym konsekwentny i z płyty na płytę zachowując pewien fundament brzmieniowy, stylistyczny, będziesz eksperymentował i zmieniał, to fani i ludzie za tym pójdą. Zawsze po każdej płycie tracimy jakąś część fanów, ale tym samym zyskujemy praktycznie dwukrotną ilość nowych fanów. Gdybyśmy grali cały czas jeden i ten sam album, to prawdopodobnie mielibyśmy wciąż tą samą grupę fanów, która z roku na rok by po prostu malała i umierała, więc nie wiem, czy jest to dobry punkt wyjścia. Ja zawsze się godzę z tym, że zawsze znajdzie się tyle samo zwolenników, co przeciwników, ale to jest nieuniknione i to jest normalne i trzeba z tym żyć. Myślę, że to takie zdrowe podejście do tego, żeby robić coś Oczywiście, swoje, przede prawda? wszystkim też jest niezwykle ważne, żeby zespół, artysta tworzył to, co kocha i co pozwala mu się rozwijać. A nie to, co się sprzedaje. No, dokładnie. Oczywiście czasami artysta musi zwracać uwagę na to, co się sprzedaje, ale jeżeli jest to sprzeczne z tym, co czuje, to publiczność i odbiorcy to wychwycą. Wychwycą fałsz, wychwycą, że coś jest nie tak. A ważna jest dla ciebie ta więź z fanami? Bo wiem, że Riverside ma taki dość stały fandom, duży. Ja myślę, że więź z fanami to jest podstawa naszego sukcesu, bo my nie jesteśmy zespołem kontrowersyjnym, nie jesteśmy zespołem, który robi sobie reklamę przez dziwne newsy. Nie jesteśmy też zespołem związanym z kontraktami z jakimiś osobami, tudzież instytucjami, które mają bardzo dużo pieniędzy i mówią wtedy swoim artystom, co mają robić. My sami sobie mówimy, co mamy robić. Przez to też skazujemy się na banicję w niektórych miejscach, bo nie widać nas na przykład na najbardziej prestiżowych festiwalach, gdyż nie należymy do najbardziej prestiżowych agencji koncertowych, głównie dlatego, że nie chcemy być niewolnikami takiego systemu. Wydaje mi się, że znaleźliśmy jakąś równowagę, żeby to dobrze pokierować. A jaką rolę w tym wszystkim odgrywają social media teraz? Bo na początku waszej kariery internet raczkował, nie było tego. Widzisz taką różnicę w tej łatwości nawiązania więzi? Myślę, że social media są bardzo potrzebne w tej chwili zespołom, bo ta więź jest teraz ważna. Jeżeli nie macie w social mediach, to nie istniejesz. Oczywiście są artyści, którzy mogą sobie na to pozwolić, ale na pewno lepiej jest być niż nie być. To jest tak samo jak
No, ktoś kiedyś pytał się o to, czy można żyć bez Facebooka w dzisiejszych czasach. Oczywiście można, wszystko można. Można wyjechać w puszczę, można wyjechać na pustynię i tam żyć, ale no to nie jest współpraca, znaczy to nie polega na tym w tym momencie, żeby utrzymywać jakiekolwiek kontakty z ludźmi, a bycie w zespole, praca taka jak właśnie tego typu sytuacje jednak wymagają kontaktów z ludźmi, a nie ma lepszego kontaktu w dzisiejszych czasach niż media społecznościowe. Oczywiście są też koncerty, gdzie możemy być bezpośrednio, więc umówmy się, że to jest nasz główny cel, czyli możliwość konfrontacji z żywym człowiekiem, ale żeby się o tym dowiedzieć, to warto być chociażby w tych mediach społecznościowych. A propos tego rozwoju jako zespołu, jako muzyka, jak gracie starsze kawałki ze starszych płyt, tych pierwszych, bo Wasteland jest już 7. płytą, to czujesz czasami coś takiego, że jesteś już inną osobą i to tak nie do końca już rezonuje z tym, co teraz czujesz, czy jednak... No, czuję, że się zmieniam, przy czym czuję też, że zataczam koła, bo na przykład płyta Wasteland bardzo dobrze współgra ze starszymi płytami, natomiast gorzej z tym środkowym okresem. Więc widocznie chyba tęsknię za czymś i wracam do czegoś, co było, ale z nowymi doświadczeniami, z nową, mam nadzieję, większą mądrością i takim już osadzeniem się, bo chyba nie ma nic gorszego niż szukanie, ale z takim jakimś wewnętrznym rozedrganiem. Jednak gdzieś tam w pewnym momencie trzeba znaleźć spokój i trzeba znaleźć w sobie swoją własną potrzebę i określić się, jakim chcesz być człowiekiem i jaką chcesz na przykład tworzyć sztukę. Jeżeli się nie określisz, to tworzysz wszystko i nic jednocześnie. Coś gdzieś powinno być w jakichś ramach. I ja myślę, że pewne muzyczne poszukiwania, jakie były wcześniej, są teraz mniej chaotyczne. Jestem bardziej określony i dzięki temu na pewno są konkretniejsze i lepsze efekty. I nawet jeżeli próbuję przywołać jakieś wspomnienia, to wydaje mi się, że przepuszczam je przez filtr, który sprawia, że to się robi bardziej adekwatne do mojego wieku. Co nie zmienia oczywiście faktu, że miło nam, kiedy docieramy też do młodszego pokolenia z naszą muzyką, więc to jest chyba dowód na to, że są to rzeczy uniwersalne i ponadpokoleniowe. W takim razie życzę wam, żeby te poszukiwania już gdzieś dążyły do jakiegoś punktu, w którym znajdziecie to... Do końca, żeby już zdecydowanie nie do końca. Nie, żartuję. Dziękuję bardzo. I czekamy na koncert w Krakowie już 18 kwietnia. 18 kwietnia, tak. Bilety schodzą szybciutko, więc trzeba się spieszyć. Myślę, że biletów już chyba nie ma niestety. Nie wiem, kiedy będzie publikowany ten wywiad, ale z tego na chwilę obecną zostało 50 biletów tylko, więc wszystkich oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na nasz koncert po 8. albumie, kiedy wrócimy do Klubu Studia w 2021 roku, ale teraz może na rynku wtórnym się pojawią kolejne. Oczywiście żartuję. Mam nadzieję, że jeszcze będą bilety, więc zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. Dziękuję ci bardzo.